Panie i panowie, witamy do Lake Placid. Welcome to Lake Placid, New York. USA, Stany Zjednoczone Ameryki, Lake Placid. Arena zmagań Igrzysk Olimpijskich z 1980 roku. Wyjątkowa skocznia. Imponująca wieża mierząca aż 73 metry. Przepłynąłem Atlantyk, aby pokazać wam kulisy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid. Już teraz zapraszam na elegancki film. Hello. I tak właśnie, proszę Państwa, wyglądało moje przywitanie z Lake Placid. Pierwszy skok na tej skoczni, ale zanim ja tam dojechałem, to być może zastanawiacie się, jak to się w ogóle stało, że ja dotarłem do Stanów Zjednoczonych Ameryki, taki zwykły, zwyczajny przedskoczek z Polski. Otóż kiedy jechałem do Willingen, wyruszyłem wcześniej, aby odwiedzić moją tajną kryjówkę w Niemczech. No i kiedy już dojeżdżałem na miejsce, to ten główny coach, Niemiec, który zajmuje się przedskoczkami w Niemczech, napisał do mnie, czy ja chciałbym w przyszłą środę wyruszyć do Stanów Zjednoczonych. Odpisałem pewnie, że tak. Na opinie moje na temat tej skoczni przyjdzie jeszcze czas, natomiast co sądzą moi koledzy, albowiem ruszyłem tam z 2 Niemcami, a na miejscu byli Norwegowie oraz 1 Francuz. Ale bydle! Bydle jak cholera. How is the hill today? After 8 hours journey or? All in all, I would say 15 hours, but it's a really cool hill. Straight out the airport. Yeah, what would you say, Lennart, about that? You were jumping here last year. Difficult hill, but really nice, good prepared. Really good takeoff on the hill. Yeah. You can feel the lift, it's nice. Last year was very good. I had at least 10 meters from behind. It was stormy, it was snowing, and that was my first jump here. No więc jeśli chodzi o podróż, to zajęła ona, tak jak potem sobie przekalkulowałem, z 18-19 godzin, chyba 18,5 albo 19,5. Zmiana czasu i tak dalej skomplikowała mi to liczenie, raz to policzyłem, ale drugi raz mi się nie chce, bowiem wystarczy mi wiedzieć mniej więcej, że kiedy wyruszyłem o 3:30 czasu środkowoeuropejskiego, z mojej tajnej kryjówki, rzecz jasna, na lotnisko we Frankfurcie, dotarłem tam, nie pamiętam o której, ale wylot był chyba o 9:45, coś takiego, czy tam 8:45. No i lądowanie w Montrealu w Kanadzie, proszę Państwa, było tam 12 czasu lokalnego, przed 12 jakoś. No więc lądowaliśmy w Montrealu w Kanadzie, albowiem stamtąd jest około 2 godziny tym autokarem, 2,5 do Lake Placid, a więc kawałeczek Kanady zobaczyłem, ale nie za wiele, bowiem tam się jechało tylko autostradą. Dopiero potem w Stanach zobaczyłem dużo lepsze widoczki za oknem i taki klimat, takie duże samochody i w ogóle inny świat i człowiek się czuł jak w filmie jakimś. No i jest to dla mnie niejako wyczyn, niejako powód do chwalenia się, że po tych kilkunastu, dobrych kilkunastu, prawie 20 godzinach podróży poszedłem prosto na skocznię. Trening był do godziny 17, no a myśmy tam przyjechali kawałeczek po 16. Z tego miejsca chciałbym publicznie podziękować Pawłowi Wąskowi, którego spotkałem pod obiektem w Lake Placid i mówię: Paweł, no ja jestem po tej podróży, ja nie wiem czy iść. Była piękna pogoda i w ogóle i Paweł mi mówi: no panie, jak nie iść? Idź pan, bo jest fajnie i jest super. I rzeczywiście nie żałuję, bowiem było super. ABC are jumping or what? ABC. Why? They were jumping before. I know. Eleni, you're ABC? You have 2 jumps. Why are I have 1 jump. 1 jump? You didn't jump before the first training, just before? So you have... I have 2. Can I don't know. I jump? They said I have to jump. Ah, okay. I thought we were jumping in order. It's the TT that is asking. Ah, okay. I get it. Are you full jumping from the fall? So you're staying here? I'm staying. Yeah.
I can jump first from the competition gate, and it's 29. I need as much. Can you make some space for me, please? Now 29, yes? Or I thought it's 28. 29 now. Or not right now, but when they moved to competition, they switched from 28 to 29. so where should I jump from? Because last of us. These two are going. 29. All right. Thank you, Matt. Then 29. No i tutaj na początku widzieliście dziwną sytuację, bowiem byliśmy ponumerowani A, B, C i tak dalej i panowie, którzy już mieli 2 skoki, a ja miałem tylko 1 skok, rozpoczynali praktycznie 3. skok i się zastanawiałem, o co chodzi. Ja też chcę skakać, przecież nie przyjechałem tam tylko, żeby podziwiać skoki narciarskie ze schodków. Okazało się, że to delegat techniczny wybrał, że mają skakać numerki A, B, C. No i tu zaczynało się skakanie z competition gate'ów tak zwanych, czyli z belek konkursowych. W Willingen z tych belek konkursowych od 7 do 9, kto widział, ten wie, nie szło mi najlepiej i odległości, jakie tam uzyskiwałem, były podobne, a nawet tutaj potrafiłem uzyskiwać lepsze odległości niż w Willingen na dużo większej skoczni, co świadczy o tym, że po pierwsze polubiłem tę skocznię, a po drugie, że ta skocznia jest fajna. No i ten skok po wyjściu z progu zapowiadał się całkiem fajnie, natomiast później, co mogliście zauważyć, ten kto bardziej spostrzegawczy to pewnie zauważył. Prawa narta, proszę Państwa, w powietrzu, tak jakby mi poszła troszeczkę w dół, no nie leciała stabilnie. To jak to widać to bardzo delikatnie. Kiedy skoczek leci, to czuję to dużo mocniej i ja to odczułem bardzo mocno. I wynika to z tego, że próg jest dość mocno odsłonięty i narażony na podmuchy wiatru, które bywają tam dość silne. Jeśli ten wiatr jest stabilny, to ok, ale tam zawsze jest tak, że za progiem wieje, a potem jest nawet cisza. No i tutaj wiało jeszcze tylko po prawej stronie mojej i tam to było chyba ponad 5 metrów na sekundę, co jest uwiecznione na nagraniu. Czy to jest niebezpieczne? Raczej niekoniecznie. Ale to, co trzeba na pewno powiedzieć, to to, że wyciąg w tym Lake Placid jest naprawdę fantastyczny, bardzo szybka gondolka. Potem trzeba dojść sobie z 50-60 metrów i wyjechać na wieżę do góry na skok windą, aczkolwiek po drodze z gondoli do windy znajduje się próg skoczni po lewej stronie i pod tym progiem można sobie wejść i degustować lokalne specjały. Przegląd śniadaniowy, proszę Państwa. Ciekawe, jak w maku. Przegląd śniadaniowy numer 2. Is this egg? That's egg, I think, yeah. It looks like some kind of cake. O, owsianka. Burgiery z jajcem. Widać, że jest w nich zawarte wiele tłuszczu. It's really good, yeah, really good. I po takie rzeczy, proszę Państwa, warto przelecieć nad oceanem albo nawet wziąć kajak i ten Atlantyk przepłynąć. Fantastyczna kompozycja smaku. To wszystko tutaj pod progiem tej wspaniałej skoczni i majestatycznej. Natomiast to, co mnie najbardziej bolało, to brak pieczywa na śniadaniach. Albowiem na śniadaniach pieczywa, proszę Państwa, no nie uświadczyliśmy za bardzo, co mnie bolało. W ogóle jednego dnia wziąłem sobie jajeczniczkę, szukam tego pieczywa, no nie znajduję i widzę, coś tam stoi, takie coś dziwnego, ale może to jakiś rodzaj chleba. Okazało się niestety, moi drodzy, że to wcale nie jest rodzaj chleba, tylko pewien rodzaj szarlotki dość spory i wyobraźcie sobie, że jajeczniczkę przejadłem szarlotką. W piątek właśnie próbowałem leczyć jetlaga. Tak się wydarzyło, że otwarły mi się, mimo tego, że miałem nastawiony budzik na godzinę 6, o 6:30 miałem shuttle busa na skocznie. Ja się patrzę, proszę ja was, na zegarek, a tam 7:20. No i zaspałem.
Dzień drugi, podejście drugie, wiatr niekorzystny. Południowo-wschodni z delikatną domieszką wiatru południowego. Dobre. To jest dobre, to nie jest złe, bo te całe stany to dobre są. Zwłaszcza jak można skoczyć 2 razy dziennie, ale gorzej jak w wietrze, z tyłu, bo pod narty to jest gitara. Ale tak to mi się to nie podoba. Proszę Państwa, za późno, tak się kończy, jak się odbije, za późno. Atmosfera przyjemna, piękna, ludzie są szczęśliwi, nie trzeba nic dodawać. Tutto bene. No bo jakżeżby to się taki konkurs mógł odbywać, proszę Państwa, gdyby przedskoczek, który przepłynął nad oceanem z Polski, przedskoczek z Polski, Polak prawdziwny, nie pomachał swoim ludziom po prostu, Polonii znajdującej się pod skocznią w Lake Placid. No przecież trzeba było jakoś pozdrowić. W ogóle tam rozmawiałem z wieloma i tak dalej. Bardzo sympatyczni ludzie i atmosfera, która tam była, w ogóle było podobno mniej ludzi niż w zeszłym roku, ale i tak było dużo. I muszę przyznać, że bardzo podobała mi się taka atmosfera. To jest coś zupełnie innego niż w Polsce, bo w Polsce mamy te WWZ-le i tak dalej, a tam to było takie właśnie jak to w Stanach zawody są. Wielki piknik, wielka zabawa, krzyki i tak dalej. I kiedy siedzi się u góry na skoczni, słysząc kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy trąbek, to robi to ogromne wrażenie. Ale szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba klimat, kiedy jest słoneczko, kiedy na dole słyszysz krzyki, gwizdy, dzwonki. No jest to coś wspaniałego i coś zupełnie innego. I w ogóle sposób, w jaki speaker prowadził te zawody, w jaki zabawiał kibiców, bardzo mi się podobał. I w ogóle chciałbym, żeby zawody w Stanach Zjednoczonych odbywały się częściej, bowiem ta atmosfera naprawdę bardzo mi siadła, bardzo mi się spodobała. About the night? No. You maybe want to go to the city and eat something there. Eat something there. Yeah. Quite good idea. Like a burger or... To try it. Yeah, really good idea. And after that we will go to a bar. Yes, of course. Good idea? Better than That's the best idea. better than restaurant, I think. But mixed of these two is the best thing I've heard today. Going at 28 for the 4 jumpers. Might move, but will let me know. No przy tym skoku to już, moi drodzy Państwo, chyba myślałem o klubie miłośników poezji i nie mogłem się doczekać, aż tam dotrę. Ostatecznie tam dotarłem, niestety towarzysz mojej podróży był zmęczony i niestety te słowa nie zamieniły się po prostu w rzeczywistość. Nie poszliśmy do tej knajpy, czego żałuję. Towarzysze podróży byli wyczerpani, byli zmęczeni, samemu do knajpy nie ma co chodzić, chociaż mógłbym, ale wtedy zagubiłbym się w tych uliczkach i bym się spóźnił rano na skocznie i wtedy też bym na lotnisko nie dotarł i do domu bym nie dotarł. No natomiast przeszliśmy się, najpierw byłem w czwartek zwiedzać te bary, później w sobotę wieczorem, no takie przyjemne miejsca, inaczej niż u nas, taki większy spokój, ale też nie siedziałem do późna bardzo. W czwartek właśnie skończyłem, nie wiem, 24, po 24, no to jeszcze wcześniej było, bo ludzie dopiero zaczynali się zbierać, ale i tak była super zabawa. Nie było tam oczywiście jakiejś niesamowitej, szalonej zabawy, albowiem trzeba rano też skoczyć i trzeba być ogarniętym, a więc tak czyniłem, a w sobotę tylko się przejść, zobaczyć, no i jeszcze wstąpiliśmy do jakiegoś pomieszczenia dziwnego lokalu, gdzie graliśmy w śmieszne gry, no i w ogóle to ja tam zostawiłem, proszę Państwa, no z 15 dolców jak nic. No a te 15 dolców to jest za
za chyba mniej niż 15 minut gry, która to gra wcale nie była jakaś super, chyba że nie trafiałem na odpowiednie maszyny do gier wideo. Poland, is that correct? Super, very good. So we have, it's wonderful to see, and you can see in the flag there we have Polonia. Dobrze. joining us from all around 107. New Jersey, Yeah. Very good. Albany, Stamford, Yeah. Connecticut, And all you, around how the was country. your There's so much I was passion very- for ski jumping. for me, very the good. Polish I was, fans I think, know Cape these Point. athletes. Oh, really and it's, good. of course, a wonderful for Nice. It is the jump. With this conditions, this gate is... So we're looking out, Peter, Yeah, and we can see but that I think I was the stands are beginning still to fill just up. We've got a pretty good crowd a here, little and I too think we're late just about on the 20 takeoff, minutes but I'm away not from the start line first. Skocznia ta to jest taka nowa Wisła. To znaczy podobna do tej skoczni w Wiśle, co jest teraz, to powiedziałbym, że do potęgi. Do potęgi trzeciej. Wychodzi się nisko i potem się wynosi. Szczerze mówiąc, uwielbiam tę skocznię i znajduje się w mojej topce. Jest naprawdę świetna. Jakbym miał siano, to bym sobie tu przyjeżdżał na treningi, ale to nie jest takie hop-siup do przodu. I drodzy Państwo, co w przyszłym tygodniu? No nie wiem, czy się wyrobię z filmem, dlatego no cóż. Chociaż już dotrzymałem słowa, bo filmy były przynajmniej do lutego, ale też nie te, co chciałem i to nawet lepiej, bo filmy są bardziej na bieżąco, a teraz już chyba nie jestem w stanie się wyrobić z tym wszystkim. I kto się domyśla, ten się domyśla, gdzie ja wyjeżdżam we wtorek, w środę. W środę! A więc jak się domyślacie, to trzymajcie kciuki, jak się nie domyślacie, to proszę też trzymajcie kciuki. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. No i znowu zachęcę, jak nigdy nie zachęcałem, tak teraz może zacznę z subskrypcję, jakąś łapeczkę czy coś, ale nie na siłę, jak ktoś chce. Proszę Państwa, nieprawdopodobny skandal pod McDonaldem w Stanach Zjednoczonych. Nie wpuszczono nas, prawdziwych Polaków z krwi i kości, to znaczy mnie Polaka, jego Niemca, ale nie wpuścili nas. I co z tym zrobić? Nic. Iść dalej i nie przejmować się. Takie jest życie, proszę Państwa, że nie zawsze Was wszędzie wpuszczą. Trzeba po prostu iść razem z życiem, sunąć przez nie i tak dalej, i tak dalej. No nie wpuścili. Chciałem Wam zrecenzować coś, co tam się spożywa, ale niestety nie zrobię tego, gdyż McDonald's jest zamknięty. What do you think? Why they closed the McDonald's for us? Because they don't like us. Yeah. We're not Americans, so... I wykryłem taką rzecz, proszę Państwa, że jeśli tutaj ktoś po angielsku mówi do mnie coś tam i ja tego nie do końca zrozumiem, to oni bardzo często na końcu mówią right? Ja wtedy mówię yep. 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 I wszystko jasne. Then right? Yep. No i o to chodzi.